padają pytania o technikę, ale nie wiem, czy padają odpowiedzi, które satysfakcjonują pytających. No. Tak. Być może zresztą to nie jest aż tak istotne. Technika to jest narzędzie, wiesz? To nie jest istota rzeczy. Myślę, że oni i tak przychodzą po co innego na Twoje warsztaty. A jak myślisz, po co? z tobą. Myślę, że po wiedzę ogólną. Wiesz? To znaczy wiedza techniczna oczywiście jest ważna, ale uwierz mi, że połowa z tych gości to przeczytała i się dowiedziała więcej niż my kiedykolwiek tego zrobimy. Natomiast oni jeszcze chcą wiedzieć, z czym to się je, jak to wykorzystać, jak wygląda ten biznes, jak wygląda życie w ogóle człowieka, który te wszystkie rzeczy umie i chce z tego żyć. Myślę, że po to przychodzą. Myślę, że często w ogóle ludzie przychodzą na warsztaty po to. Z największymi nawet bębniarzami. To znaczy nawet jak przychodzą na warsztat z Thomasem Langiem, to niekoniecznie wszyscy z założeniem, że chcę mieć 8 rąk, 12 nóg i grać takie rzeczy. Zresztą Thomas nie tylko o tym mówi na swoich Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo wiesz, jakby jak przepuszczasz to przez mianownik wieku, czyli też doświadczenia, to wszystko naturalną koleją rzeczy się zmienia. I okazuje się, że rzeczy, które uważałeś za ważne, będąc dzieciakiem, są kompletnie nieważne. Że moment, w którym przestałeś myśleć o tym, że będziesz twarzą jakiejś marki, błagam Cię, dopiero jak przestałeś o tym myśleć, to się takie rzeczy wydarzają. Dopóki o nich myślisz, masz spięty tyłek i o niczym innym nie marzysz jak tylko o tym, nic się nie wydarzy. To wszystko jest kwestia czasu i naprawdę mega ciężkiej pracy. I bardzo często jest tak, że po latach doświadczeń okazuje się, że ci ludzie, którzy reklamowali te graty, które Ty zawsze chciałeś reklamować, to wcale nie są tacy snajperzy, jak się wydawało, tylko są po prostu fajni, mili kolesie, którzy grają w fajnych bandach i nagrali fajne płyty. I ich skala dotarcia jest inna. Ten temat endorsementu, który poruszaliśmy wczoraj, też lekko został liźnięty, ale na Warsaw Drum Festival został poruszony wręcz w ramach panelu dyskusyjnego. To też była taka rzecz, która pomimo dość, jak widziałeś, skutecznie przejętego mikrofonu i bardzo konkretnie postawionej tezy przeze mnie, też była rzecz, która wydaje mi się otworzyła paru osobom oczy, bo to są ważne rzeczy. Ale żeby nie uciekać w ten temat, to nie są ważne historie. Ja, tak jak powiedziałem, chciałbym mieć możliwość posłuchania kogoś, kto więcej ode mnie przeżył. Nie chcę powiedzieć więcej wie, bo tak jak sam zauważyłeś, tam było mnóstwo kolesi, którzy mogliby, wiesz, pourywać nam ręce, ale którzy nawet nie tyle nie wiedzą, co z tym zrobić, tylko nie mają pewności, że to, co robią, to jest dobra droga. Ja chciałbym, żeby mnie ktoś wtedy podtrzymał za kaptur. A jak wiadomo, jak tatuś zrobi dziubek... No to prawda. Z drugiej strony, jak tata za często robi dziubek, to człowiek sam nie potrafi potem sobie z tym poradzić. To też właśnie dlatego intencją spotkań moich z chłopakami, czy też dziewczętami, jak się okazało gdzieniegdzie, jest taka, żeby im tego dzióbka nie robić, tylko żeby im pokazać, jak się go robi. Tak. Zresztą wczoraj muszę powiedzieć, że miałem takie wrażenie, że tam część z tych chłopaków znam, że to nie są ludzie, którzy właśnie patrzą postrzegają ten temat przez pryzmat endorsementu, dajcie mi darmowe graty i będzie wszystko świetnie i w ogóle, nie? To chyba część ludzi nawet nie wpada w tę pułapkę młodych. Część to bardzo dobrze, tak, ale to bardzo dobrze dla nich, bo na etapie bycia młodym muzykiem za darmo można dostać ewentualnie coś, czego nikt inny nie chce. Nie bójmy się o tym mówić otwarcie. A najlepiej kopa w pewną część ciała, żebyś się nauczył trochę. To jest raz, a dwa, myślę, że nie będzie żadnym wielkim nietaktem, jak zdradzę, jak to wyglądało w moim przypadku, bo to, że zainteresowała się firma Agop w momencie najlepszym z możliwych, moją osobą, dla mnie najlepszym z możliwych, żeby była jasność, nie dla firmy Agop. Nadal nie rozumiem, co ja mógłbym ewentualnie dla nich zrobić. Natomiast bardzo dobrze wiem, co oni mogą zrobić dla mnie, bo te blachy, jak wiesz, bardzo mi siedzą i mam do nich dużo miłości i darzę je wielką estymą i one robią to, co ja zawsze chciałem robić na bębnach. Natomiast mogę powiedzieć, jak to wyglądało w praktyce. Gdyby nie zobaczyli w moich oczach tego, że mi się po prostu jarają dwie świece na widok tych talerzy, że ja naprawdę już wiem o nich dużo i że wiem, czego od nich oczekuję, to byśmy nie rozmawiali teraz o tym brandzie tutaj, dlatego że nikt by mnie tam nie chciał. To jest firma spoza Wielkiej Czwórki.
To jest firma, która otacza swój produkt taką miłością i taką estymą, że nam się nie śniło. Byłeś wczoraj świadkiem rozmowy. Myślę, że nawet Ciebie, starego wyjadacza, zdziwiło niejedno podejście firmy do tego. Żadna ochota do wyścigu, żadna ochota do jakichś sprzedażowych słupków. To są ludzie, którzy na poziomie faceta od marketingu w firmie Agop wiedzą więcej o kuciu talerzy, niż jestem przekonany, że nie jeden pracownik w Wielkiej Czwórce. I mówię to bez próby porównywania czy stopniowania tego, kto powinien, a kto nie powinien mieć jakie miejsce na rynku. To jest kwestia pewnego wyboru również. Natomiast ich podejście do materii jest dla mnie tak oszałamiająco prawdziwe, że nie sposób jest nie skorzystać z tego i nie sposób jest nie dać w zamian chociażby tego, żeby dobrze traktować te talerze i grać na nich tu i tam i pokazywać, jak one brzmią. Nagrywają się fenomenalnie, są świetne na koncercie. Wydaje mi się, że takiego wyboru palet barw pozazdrościć mogłaby niejedna firma na świecie. I jedna rzecz, którą powiem w ramach współpracy z firmą. Nie wierzcie w to, że tureckie talerze pękają. Pękają blachy, które są źle uderzone. Amen. Tyle. Myślę, że to jest dobra płyta naszego spotkania dzisiejszego. Bardzo się cieszę, szczególnie, że jest piękna pogoda i moglibyśmy na tej trawce sobie siedzieć pewnie do jutra, Tak. a czas nas goni. Dziękuję Ci, Marcin, Dzięki. za zaproszenie. Dzięki jeszcze.